Pierwowzór Jana Skrzetuskiego, bohatera ogniem i mieczem, to nie Jan, lecz Mikołaj Skrzetuski, herbu Jastrzębiec. Mikołaj urodził się około 1610 roku. Pochodził z Rożnowa koło Poznania, a dokładniej koło Obornik Wielkopolskich. Mikołaj miał gorącą krew, nie wiemy kiedy opuścił rodzinne strony i wyruszył na wschodnie kresy Rzeczypospolitej. Pierwsza wzmianka o Skrzetuskim, datowana na 30 listopada 1634 roku, pochodzi z lwowskich akt grodzkich. Po pijackiej zabawie w karczmie porąbał szlachcica na trakcie i zostawił półmartwego przy drodze. Po zaleczeniu ran poszkodowany niejaki Pobietyński wniósł skargę na Skrzetuskiego do sądu grodzkiego w Lwowie. Mikołaj prawdopodobnie musiał uciekać przed sądem. Zaciągnął się do wojska za pośrednictwem krewnych. Jego krewni mieszkali w okolicach Bełza, niewielkiej miejscowości między Lwowem a Zamościem. Po wybuchu powstania chmielnickiego w 1648 roku służył w chorągwi pancernej pod komendą rotmistrza Marka Gdeszyńskiego, którego był prawą ręką. W 1649 roku brał udział w obronie Zbaraża. I tu pamiętamy historię z powieści Sienkiewicza. W oblężonej twierdzy panował głód. Obrońcy wysłali kilku żołnierzy. Mieli dostarczyć królowi listy pisane po francusku i zaszyte w ubraniach. Niestety zostali schwytani. Jednego ścięto, drugiemu wyłupiono oczy i obcięto ręce. Pomimo tego Skrzetuski zgłosił się na ochotnika. Bohater wydostał się z oblężonej twierdzy i przebył około 46 km, zanim dostał się do króla. 7 sierpnia dotarł do Jana Kazimierza. Powiadomił króla o trudnej sytuacji obrońców twierdzy. Za ten czyn Skrzetuski otrzymał konia z rzędem, 100 dukatów i szaty. Jan Kazimierz ruszył z odsieczą w kierunku Zbaraża. Jego dowódca, rotmistrz Marek Gdeszyński, został postrzelony 15 sierpnia 1649 roku, a niedługo potem zmarł. Po jego śmierci chorągiew przestała istnieć. Skrzetuski został dowódcą niższego szczebla, otrzymał pod komendę oddział Wołoszan i Mołdawian. W 1651 roku Mikołaj prawdopodobnie walczył pod Beresteczkiem. W maju, na miesiąc przed bitwą, będąc na zwiadach, schwytał 5 kozaków. Następnie brak jakiejkolwiek wiadomości o Skrzetuskim przez 8 lat. Przypuszcza się, że w latach 1652-1657 służył jako porucznik jazdy w wojnach z kozakami, Tatarami i Moskwą. Wiemy, że trafił pod komendę Stefana Czarneckiego i mógł uczestniczyć w wyprawie do Danii w 1658 roku. Kolejna wzmianka o Skrzetuskim pojawiła się w 1660 roku. Nasz bohater został porucznikiem chorągwi tatarskiej. W pierwszej połowie maja 1660 roku podczas wojny polsko-rosyjskiej wysłany został z podjazdem, gdzie zdobył nieprzyjacielską chorągiew oraz jeńców. Rzeczpospolita nie płaciła żołdu. Żołnierze zawiązali konfederację zwaną braterską. Skrzetuski już jako pułkownik przystąpił do konfederacji. W końcu listopada 1662 roku konfederaci zamordowali hetmana Wincentego Gosiewskiego. Skrzetuski nie uczestniczył w morderstwie. W maju 1663 roku pojawiają się kolejne wzmianki sądowe o Skrzetuskim. 19 maja wraz ze swoimi żołnierzami otrzymał pozew przed Trybunał Lubelski za zamordowanie hetmana. 15 czerwca podczas zaocznej rozprawy został skazany na banicję, a jego podkomendni na infamię i karę śmierci. Następne źródła sądowe datowane są na 31 marca 1664 roku. Ze względu na rekwizycję we wsiach królewskich został pozwany przed Trybunał.
Skrzetuski w tym czasie walczył z Moskalami. Zaocznie Trybunał wszystkich oskarżonych skazał na wieczną banicję. Po śmierci Stefana Czarneckiego w 1665 roku przeszedł pod komendę Jana Sobieskiego. To nie koniec problemów sądowych pana Mikołaja. 12 maja 1666 roku Trybunał Lubelski skazał Skrzetuskiego i 4 innych oficerów na infamię za rabunki, jakich dokonali w grudniu 1665 roku w miasteczku Bazalia i pobliskich folwarkach. W połowie 1667 roku pochodzi wzmianka, że Skrzetuski przyprowadził kilku ruskich jeńców z istotnymi informacjami o wrogu. W tym też roku próbował siłą zmusić do ślubu podkomorzankę bełską Zofię Zawadzką. 22 sierpnia 1667 roku zawarł ugodę z rodziną podkomorzanki. Miał wynagrodzić szkody i dobrowolnie odbyć karę 2-tygodniowego więzienia w wieży zamku lwowskiego. Prawdopodobnie nie dał się zamknąć w wieży, co skutkowało tym, że Trybunał Lubelski w 1668 roku skazał go zaocznie na infamię. Mimo infamii walczył dalej z Moskalami. 16 sierpnia 1671 roku Skrzetuski wyróżnił się w bitwie pod Barem, w wojnie z kozakami Doroszenki. W 1672 roku Mikołaj znalazł się w otoczeniu króla. Jego znaczenie wzrosło i został królewskim rotmistrzem. Pod koniec życia wisiało na nim kilka wyroków sądowych. Do wykonania kary nie doszło, ponieważ pozostawał pod jurysdykcją Sobieskiego. Henryk Sienkiewicz, tworząc trylogię, oparł się na pismach historyka Wawrzyńca Jana Rudawskiego, który pisał w końcu XVII wieku i nazwał Mikołaja Janem Skrzetuskim, myląc go z sekretarzem królewskim noszącym to imię i nazwisko. Tę wersję przyjął Henryk Sienkiewicz i w ten sposób powstał literacki bohater Ogniem i Mieczem Jan Skrzetuski. Mikołaj Skrzetuski zmarł w 1673 roku. Został pochowany w kościele karmelitów bosych w Poznaniu. Przypuszcza się, że zmarł przed 24 październikiem 1673 roku, ponieważ tego dnia wniesiono do grodu poznańskiego testament Skrzetuskiego sporządzony w 1671 roku.